Za niecały tydzień Windows 10 będzie martwym systemem. Koniec z aktualizacjami bezpieczeństwa, a niedługo zapewne również ze wsparciem firm trzecich. Dlatego postanowiłem przywrócić do życia najlepsze wydanie Windowsa. Windows XP. To znaczy, tak jakby, to co teraz widzisz, to tak naprawdę Linux. Znalazłem bowiem na GitHubie niesamowity projekt od kogoś zwanego Rozniak. Projekt nazywa się Windows XP Total Conversion. Gdy zobaczyłem tylko z niego screenshoty, stwierdziłem, że muszę go przetestować na własnej skórze. Dlatego używając Pacmana zainstalowałem XFCE, a następnie zgodnie z instrukcją pobrałem i skompilowałem paczuchę z AUR. Gdy to już było za mną, wylogowałem się i moim oczom ukazała się opcja wyboru środowiska WinTC. Wybrałem ją i coś poszło nie tak. Wróciłem więc do instrukcji i okazało się, że projekt jeszcze nie jest prekonfigurowany. By wszystko działało jak należy, musiałem więc wykonać kilka czynności na XFCE. Zalogowałem się więc do pulpitu XFCE, a następnie zacząłem wykonywać krok po kroku czynności, które autor projektu napisał w poradniku. To znaczy, zmieniłem motyw w zakładce Appearance Style na Windows XP, ustawiłem ikonki w Appearance Icon na Windows XP, zmieniłem czcionkę w Appearance Font na Tahoma Regular 8, w Window Manager Style ustawiłem obramowanie okien na Windows XP Blue, zmieniłem czcionkę tytułową na Trebuchet MS Bold 10 i zmieniłem pozycję tytułu okna do lewej strony. W Mouse and Touchpad Theme zmieniłem kursor na ten z Windows XP oraz w Window Manager Tweaks Compositor usunąłem cienie pod oknami. Tak, trochę tego było. Natomiast po tych wszystkich czynnościach wszystko powoli zaczynało wyglądać tak jak powinno. Czekaj, to dopiero początek instrukcji? Jak się okazało, WinTC to pełnoprawny desktop environment, który jedynie korzysta z menedżera okien X zawartego w XFCE. Na całe szczęście reszta instrukcji była więc głównie ku temu, by polepszyć jeszcze bardziej experience ze swojego systemu. Wszedłem więc w menu Start i zacząłem przeglądać, co ma do zaoferowania poza kultowym wyglądem. Pierwsze, co rzuciło mi się w oczy, to Internet Explorer. Czekaj, co? Internet Explorer? Uruchomiłem aplikację i poczułem się, jakbym przeniósł się w czasie. To coś wyglądało 1:1 jak Internet Explorer w wersji 6. Z ciekawości sprawdziłem, czym jest ta przeglądarka i okazało się, że był to jedynie albo aż idealnie odwzorowany skin do Firefoxa. Następnie chciałem zmienić tapetę na jedyną słuszną. Bliss. Tylko prawoklik nic nie robił na pulpicie. Funkcja prawego przycisku myszy nie została bowiem jeszcze wprowadzona, dlatego byłem zmuszony uruchomić okno ustawień ekranu ręcznie poprzez okno uruchamiania wyjęte żywcem z XPK. W nim mogłem zobaczyć, że projekt ewidentnie ma w zamyśle, by móc w przyszłości zmieniać motywy, jak i rozdzielczość niezależnie od XFCE. Na ten moment mogłem jedynie zmienić tapetę, ale mnie to wystarczyło. Aż się łezka wokół kręci. Wewnątrz menu Start znalazłem również zalążki tego, czym ma być w przyszłości Windows Explorer oraz notatnik, który spełniał swoje zadanie i można nawet było w nim pisać. Co prawda bardziej zaawansowane opcje nie były w nim dostępne, ale podstawa już działa. Znalazłem również WinVer oraz informacje o systemie, które mogłem uruchomić za pośrednictwem poleceń do uruchomienia programów. Coraz bardziej zastanawiam się, ile indyjskich skamerów dałoby się nabrać na tę podróbkę. Poza tym, co obecnie omówiłem, poradnik również pokazuje, w jaki sposób ustawić dźwięki, ekran logowania i plymów, by pokazywał tę samą scenę rozruchu, co Windows XP. Tylko na ten moment to by było na tyle. Projekt, z tego co widziałem na GitHubie, jest rozwijany głównie przez jedną osobę, dlatego ciężko wymagać, by wszystko było idealne i gotowe. Szczególnie, że powstał relatywnie niedawno, bo gdzieś w okolicach roku 2020. Jeżeli znasz się na programowaniu w języku C, bo to właśnie głównie w nim jest ten projekt, jak najbardziej zachęcam do kontrybucji w niego, by pomóc nie tylko autorowi, ale i nam wszystkim zachować magię tego wspaniałego systemu. A do tego czasu porysuję sobie coś w pęcie i posłucham muzyki na Winampie jak za starych dobrych lat.